z niesamowitą przyjemnością, naprawdę niesamowitą, zapraszamy Państwa do Muzeum imienia Leona Wyczółkowskiego Gdańska 4 w Bydgoszczy. A dlaczego tym razem z tak niesamowitą przyjemnością? Otóż dlatego, że właśnie dzisiaj otwarto tutaj wystawę Leonard Pietraszak, mistrz wielu planów. Możecie obejrzeć zdjęcia nie tylko z filmów, ale również z przedstawień teatralnych właśnie Leonarda Pietraszaka, przypomnieć sobie jego najsłynniejsze role, usłyszeć w głowie najsłynniejsze cytaty, przypomnieć sobie, jak wielką postacią był Leonard Pietraszak nie tylko dla kina, nie tylko dla teatru, ale również dla Bydgoszczy. Uroczysty wernisaż wystawy Leonard Pietraszak, mistrz wielu planów odbył się w Muzeum Okręgowym imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. To wyjątkowa ekspozycja poświęcona jednemu z najwybitniejszych polskich aktorów filmowych i teatralnych, a zarazem honorowemu obywatelowi Bydgoszczy. Leonard Pietraszak zapisał się w pamięci widzów rolami w takich produkcjach jak Wabank, Czarne chmury czy 40-latek. Wystawa przypomina nie tylko jego bogaty dorobek artystyczny, ale także jego związki z rodzinnym miastem oraz działalność kolekcjonerską, dzięki której do bydgoskiego muzeum trafiły cenne dzieła sztuki. Gości wernisażu powitała dyrektorka muzeum dr Anna Kornelia Jędrzejewska. W wydarzeniu uczestniczył również kurator wystawy Adam Zdunek, a także przedstawiciele Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, władz miasta Bydgoszczy, radni miejscy, przedstawiciele środowisk kultury oraz liczni mieszkańcy zainteresowani życiem i twórczością wybitnego aktora. Ekspozycja prezentuje fotografie, dokumenty, pamiątki oraz materiały związane z wieloletnią karierą Leonarda Pietraszaka, przybliżając zarówno jego dokonania artystyczne, jak i mniej znane aspekty życia prywatnego. To opowieść o człowieku, który mimo ogólnopolskiej sławy nigdy nie zapomniał o swoich bydgoskich korzeniach. Proszę powiedzieć, skąd pomysł właśnie, aby tutaj, rozumiemy, że w Bydgoszczy, w mieście Leonarda Pietraszaka, aby właśnie tutaj umiejscowić tę wystawę? Skąd pomysł? Należy podkreślić, że 2026 rok został ogłoszony w Bydgoszczy rokiem Leonarda Pietraszaka, ponieważ dokładnie 6 listopada przypadnie 90. rocznica urodzin. I to stało się pretekstem dla nas do tego, żeby wystąpić właśnie z różnymi pomysłami na to, jak możemy przypomnieć postać tego niezwykłego aktora, a także żeby właśnie podzielić się radością, przypomnieć jego dokonania i zaznaczyć, że był z Bydgoszczy. Pani dyrektor, proszę powiedzieć, dla Pani osobiście, tak pomijając tytuły i pomijając Pani funkcję, dla Pani jako dla kobiety, jaka rola była taka najbardziej, którą Pani zapamiętała i którą Pani wspomina właśnie Leonarda Pietraszaka? Muszę powiedzieć, że ta rola, która szczególnie utkwiła mi w pamięci, to była rola pułkownika Dowgirda. Dla każdej z nas, Pani dyrektor, jak ja Panią rozumiem. Dokładnie. I to niesamowite spojrzenie, tembr głosu i emocje, które towarzyszyły oglądaniu w moim domu rodzinnym właśnie Czarnych chmur, spowodowały, że takiego Leonarda Pietraszaka poznałam jako dziewczynka, ale również potem już jako dorosła kobieta, dokładnie 5 lat temu miałam okazję poznać go w gmachu naszego muzeum. Nie wiedziałam, że będę w przyszłości właśnie dyrektorką, ale cieszę się, że mogłam poznać tego niezwykłego człowieka, tak zasłużonego nie tylko dla naszego miasta, ale również dla naszej instytucji. Słuchajcie, każda nosi w sercu jakąś twarz Leonarda Pietraszaka. My z Panią dyrektor, pułkownika Dowgirda. Na wystawie można spotkać na przykład Tomasza Pietraszaka, który zgodził się specjalnie dla nas i dla Was opowiedzieć jedną malutką anegdotkę. Panie Tomaszu, podobno Aleksandra Śląska tutaj maczała swoje paluszki. Jeśli chodzi o karierę Leonarda, tak. No i nie trzeba mnie było długo namawiać o Lolku. Mogę mówić długo i naprawdę różne rzeczy, w sensie takie oczywiście oficjalnie znane, bo nie te nieoficjalne, ale rzeczywiście Leonard, no jak widzimy tu po tych fotosach w większości, albo rolę mężczyzn władczych, Tak. albo w sensie mundury. Tak, No, tak, za mundurem, tak. No, widać, że no, przystojności nie można mu odmówić. No i taka anegdota właśnie
kiedyś, którą on mówił, właśnie opowiadał Lolek, że jak trafił do teatru, gdzie grała no, ikona polskiej sceny, Aleksandra Śląska, no, jak to niektórzy mówili, kobieta lud, tak? Która no, naprawdę obawiali się i bali jej wszyscy, Królewska. a zwłaszcza jej opinii, bo miała wpływ na obsady wielu spektakli, Tak. filmów, no, była Tak. ikoną sceny i teatralnej, i filmowej. No jak zobaczyła Leonarda, już kończę, powiedziała, no ładne to jest, ale czy zagra? Jak widzimy po tej wystawie, Zagrał, oj, zagrał jak pięknie i w wielu filmach i jeszcze większej liczbie spektakli. spektakli. Oj, zagrał i to jak. Gdy zaczynałem 4 miesiące temu pracę nad tą wystawą, to chciałem pokazać, czy wydawało mi się, że pokażę etapy rozwoju kariery wybitnego polskiego aktora. Tak. Natomiast kiedy te miesiące mijały, ja przejrzałem setki zdjęć i obejrzałem kilka filmów, czy kilkanaście filmów, to nagle się okazało, że Leonard Pietraszak towarzyszył mi przez całe życie. Zmieniały się tylko filmy, które oglądałem, prawda? Awantura o Basie, Szatan Tak. z 7. klasy w dzieciństwie. Jak już trochę byłem starszy, już mogłem wystrugać sobie szpadę i biegać po podwórku z kolegami, to oczywiście były Czarne chmury. Później pojawił się 40-latek, kariera Nikodemadyzmy i oczywiście jakby już w wieku trochę starszym Wabank i Uchodź śledzia, prawda? Także Oczywiście. powiem szczerze, że Leonard Pietraszak tak naprawdę jakby był cały czas obecny w moim domu. Oglądaliśmy to z całą rodziną. Tutaj moja koleżanka opowiadała przed chwilą anegdotę, jak bawiła się z rówieśnikami na podwórku i ktoś, kto się z nimi nie bawił dla zabawy, puścił przez okno nagrany soundtrack z Czarnych chmur i wszyscy się rozbiegli do domu. Tak prawda? jest. To był taki żarcik, ale to tylko pokazuje, jak pustoszały polskie ulice, prawda. jak pułkownik Dowgir pojawiał się na ekranie. Absolutnie. Jedna, jedyna. Jakbym zmusiła, żeby wybrać jedną, jedyną rolę, to która wryła się panu najbardziej w pamięć? Ja osobiście uwielbiam Wabank. Oczywiście. Pierwszą i drugą część. Tutaj można powiedzieć, że Leonard Pietraszak zagrał Gustawa Kramera w sposób nieprawdopodobny, chociażby dlatego, że grał teoretycznie antagonistę, czyli Tak. tego negatywnego, powiedzmy, bohatera, a czasami widzowie czuli do niego taką sympatię, a jeszcze na dodatek tak zagrał na przykład w drugiej części, że właściwie tego pierwszoplanowego aktora sprowadził na drugi plan. Tak, sam się stał tym głównym bohaterem. Także dla mnie zdecydowanie Wabank. Tak, no powiem szczerze, że zawsze jak jedziemy z mężem w góry, to cytując klasyka, Alpy, tu się oddycha. Dokładnie No te tak. cytaty rzeczywiście funkcjonują w popkulturze, funkcjonują w naszej pamięci. Naprawdę to była wielka przyjemność oglądać wybrane przez pana współpracowników zdjęcia, role i przejść tą całą drogę. A wystawę możecie obejrzeć do 28 lutego przyszłego roku. Zapraszamy!